Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.woolpaczka.pl, do której bardzo serdecznie zapraszam Was na zakupy. Dzisiaj przychodzę do Was z czapką. Prostą czapką zrobioną na drutach, ściegiem ściągaczowym, 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Czapka jest zrobiona z grubej włóczki, jest wywijana, ma zrobione takie wywinięcie i w górnej części oczka są zamknięte w prosty, ale bardzo efektowny sposób. Pokażę Wam, jak nabrać oczka i jak zamknąć robótkę w okrążeniu i zacząć robić czapkę w okrążeniu. Pokażę też, jak zrobić oryginalne załamanie czapki, które sprawi, że wywinięcie będzie układało się zawsze idealnie w jednym miejscu. I pokażę Wam też, jak zamknąć oczka na górze czapki, aby korona czapki ładnie układała nam się i ładnie uformowała. Jeśli podobał Wam się ten fason czapki i zainteresował Was opis i wygląd, to zapraszam do dalszej części, bo tam Wam pokażę, jak i z czego ją zrobiłam. Materiały i akcesoria, jakich użyłam do zrobienia tej czapki. Są to 2 motki włóczki, włóczka Gazal Viking, w 100 gramach mieści się 100 metrów. Skład tej włóczki to jest 70% akrylu i 30% wełny. Kolor włóczki 40-21. Producent zaleca druty w rozmiarze 8 mm. Ja, moi drodzy, użyłam drutów na żyłce w rozmiarze 4,5 mm. Potrzebowałam jeszcze grubej igły dziewiarskiej, potrzebowałam nożyczek i potrzebowałam markera. I jak na prawdziwą kociarę przystało, u mnie jest taki marker w kształcie kota. Ja mam jeszcze tutaj miarkę, która pomogła mi mierzyć sobie w trakcie pracy moją czapkę. Jeśli macie te wszystkie akcesoria u siebie, to zapraszam do wspólnego dziergania czapki, jeśli Wam się spodobała. To zaczynajmy pracę. Nabieram sobie na druty 88 oczek, potrzebne do wykonania naszego ściegu 2 oczka prawe i 2 oczka lewe, bo przypominam, żeby wykonać poprawnie ścieg 2 oczka lewe i 2 oczka prawe, w robótce na okrągło należy mieć ilość oczek podzielną przez 4. Nabieram sobie jeszcze jedno dodatkowe oczko do tego, żeby zamknąć robótkę w okrążenie. Zakładam sobie w taki sposób włóczkę, tak, na palec wskazujący i na kciuk i teraz podbieram sobie w taki sposób, będę Wam to wolno pokazywała, bo to jest trudne do wytłumaczenia. Od tyłu pod włóczkę, która łączy mi palec wskazujący z kciukiem i pod włóczkę, która jest zawinięta na kciuku. I jeszcze raz pod włóczkę z palca wskazującego i od góry wkładam w pętelkę, która jest stworzona z włóczki zawiniętej wokół kciuka. I wyciągam kciuk, zaciągam i wkładam kciuk od razu pod włóczkę, którą puściłam, tak? Na początku za każdym razem zrobią nam się 2 pętelki, od tego momentu będziemy mieli już tylko jedną. Od dołu pod tą włóczkę, za włóczkę z palca wskazującego i w środek pętelki na kciuku. Wyciągam kciuk i wkładam od razu i zaciągam sobie. Nie zaciągam tego bardzo mocno, tak delikatnie, żeby mi się wsuwał tutaj drut w środku tych oczek. Cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
W taki sposób nabieram 88 oczek plus jedno oczko potrzebne do zamknięcia robótki w okrążenie. Mam nabrane 89 oczek i teraz będziemy zamykać robótkę w okrążenie. Żeby zamknąć robótkę w okrążenie, musimy sobie ułożyć tak oczka i tak druty, żeby włóczka, która idzie mi do motka, wychodziła z tego druta, który będę trzymała w prawej dłoni. Układam sobie wszystkie oczka w taki sposób, żeby były tutaj równe i nieprzekręcone. Mam już wszystkie oczka ładnie ułożone. Zaczynamy robótkę. Mamy teraz do zamknięcia robótkę w okrążenie i ja dobrałam sobie to jedno dodatkowe oczko, 89, po to, żeby zamknąć właśnie okrążenie w taki sposób, jak Wam teraz to tutaj pokażę. Prawym drutem ściągam sobie bez przerobienia pierwsze oczko z lewego druta na prawy drut. Ściągnęłam i teraz podbieram lewym drutem pierwsze oczko, jakie miałam na prawym drucie i przeciągam nad tym dopiero co ściągniętym oczkiem. Przeciągnęłam, oczko sobie to pierwsze przeciągnięte spuszczam z lewego druta i zaciągam końcówką moją robótkę, żeby tutaj to ładnie wszystko mi się zamknęło i ścieśniło. Cofam teraz to moje lewe oczko, to jedno oczko na lewy drut. I wszystkie oczka teraz mam już, robótkę mam zamkniętą w okrążenie i z powrotem mam na drucie 88 oczek, tyle ile potrzebne jest mi do wykonania tego ściegu. Zakładam sobie marker i zaczynam przerabiać 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Jedno oczko prawe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jedno oczko lewe. I dalej przerabiam w taki sam sposób, jak Wam tutaj pokazałam, czyli jeszcze raz oczko prawe, oczko lewe i oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe i oczko lewe. I w ten sposób 2 oczka prawe, 2 oczka lewe przerabiam do końca okrążenia. Dobrze, moi drodzy, ja pierwsze okrążenie mam już przerobione. Mam na początku 2 oczka prawe, na końcu mam 2 oczka lewe. W taki sposób musi nam się kończyć ścieg ściągaczowy, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, żeby nam się wszystko ładnie zgrywało. I teraz zobaczcie, ja moją czapkę będę miała wywijaną, czyli po wywinięciu ładnie chcę, żeby tutaj na górze był rancik z prawych oczek, a w ten sposób jak robię, jeśli ją później będę wywijać, to na górze będę miała rancik z lewych oczek. Nie chcę tego, chcę sobie tego uniknąć, choć to nie jest nic złego, ale jednak wolę, żeby tutaj ten rand na górze po wywinięciu był z prawych oczek, więc co sobie teraz zrobię? Zrobię to sobie na samym początku, żeby później o tym nie zapomnieć i żeby mieć to już zrobione. Odwracam sobie robótkę na drugą stronę. Teraz rancik z lewych oczek patrzy na mnie, a oczka prawe są pod spodem w środku robótki. I co robię? Ściągam sobie pierwsze oczko prawe na prawy drut, bo włóczkę muszę mieć tutaj teraz wychodzącą z prawego druta i kolejne oczko przerabiam na prawo i dopiero zakładam marker. Po to zrobiłam, żeby tutaj zacząć sobie teraz od oczek lewych, 2 oczek lewych, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, żeby ładnie nam się to wszystko zgadzało. I zaczynam przerabiać sobie dalej moją czapkę, czyli tą część tutaj ściągaczową na wywinięcie i u mnie ona zajmuje 22 okrążenie. Pierwsze okrążenie mam zrobione, więc jeszcze muszę wykonać 21 okrążeń. I robię oczko lewe, oczko lewe, oczko prawe, prawe, lewe, lewe, prawe, prawe, oczko lewe i 2 oczka prawe. W ten sposób wykonuję 21 okrążeń. Jak już te wszystkie 22 okrążenia będę miała wykonane, to spotkam się z Wami i pokażę, jak zrobić tutaj to miejsce do wywinięcia.
Dobrze, moi drodzy, mam przerobione 22 okrążenia ściągacza i teraz przechodzę do kolejnych 3 okrążeń, w których będę robiła załamanie czapki i kolejne 3 okrążenia będę wykonywała identycznie, czyli będę robiła w taki sposób. 2 oczka przerabiać należy na lewo, czyli pierwsze oczko przerabiam na lewo, drugie oczko przerabiam na lewo, a kolejne 2 oczka ściągam bez przerobienia na prawy drut. Trzymam nitkę z tyłu robótki, czyli tak jakbym chciała oczka przerabiać na prawo, wkładam w środek oczka drut i ściągam bez przerobienia na prawy drut. Kolejne oczka znowu wkładam drut w środek oczka i ściągam bez przerobienia na prawy drut. Kolejne 2 oczka przerabiam na lewo, pierwsze i drugie oczko i teraz 2 kolejne oczka, które są oczkami prawymi, ściągam bez przerobienia na prawy drut. Pierwsze i drugie. Nie zaciągajmy sobie tutaj nitki, żeby nie ściągnąć sobie naszej robótki. Kolejne 2 oczka, oczko lewe przerabiam na lewo, oczko lewe przerabiam na lewo, a oczko prawe wbijam drut w środek oczka, ściągam bez przerobienia na prawy drut. I kolejne oczko prawe ściągam bez przerobienia na prawy drut. Oczko lewe przerabiam na lewo. Oczko lewe przerabiam na lewo i oczko prawe ściągam bez przerobienia i kolejne oczko prawe ściągam bez przerobienia. I w taki sposób przerabiam wszystkie oczka do końca okrążenia i następne 2 okrążenia przerabiam też w taki sposób, jak Wam tutaj pokazałam. Przechodzę do drugiego okrążenia. Pokażę Wam jeszcze drugie okrążenie, tak? Pierwsze oczko jest lewe, przerabiam na lewo i kolejne 2 oczka prawe. Przekładam sobie nitkę do tyłu robótki. Tutaj zobaczcie, to przyciągnięta włóczka, taka nitka, pokazuje nam, że one zostały w poprzednim okrążeniu ściągnięte bez przerobienia, tak? To te same oczka na prawo przekładam sobie jako oczka prawe na prawy drut bez przerobienia i znowu tutaj nitka będzie za nimi przeciągnięta bez przerobienia. Kolejne oczka są oczkami lewymi, więc przekładam sobie włóczkę do przodu i przerabiam na lewo. Teraz cofam włóczkę z powrotem za robótkę, tak jakbym chciała przerabiać oczka na prawo, ale ich nie przerabiam, tylko ściągam bez przerobienia na prawy drut. I kolejne oczka są oczkami lewymi i przerabiam je na lewo, a 2 kolejne oczka przekładam bez przerobienia, trzymając nitkę z tyłu robótki i przekładam je bez przerobienia na prawy drut. Oczka lewe i 2 kolejne oczka bez przerobienia przekładam na prawy drut. I w taki sposób przerabiam i jeszcze kolejne 3 okrążenie. Dobrze, moi drodzy, w tej chwili właśnie skończyłam przerabiać ostatnie 3 okrążenie potrzebne do tego, aby wykonać nasze załamanie czapki. I tutaj, jak sobie na pewno już to widzicie, to bardzo widoczne jest to załamanie i musimy je mieć od wewnętrznej strony. Czyli teraz, jak sobie tą czapkę robimy, to nasze wyczuwalne pod palcem załamanie mamy w środku naszej robótki, tak? W środku. Tak będziemy wywijać sobie naszą czapkę, wtedy ono będzie tutaj na dole, na skraju czapki, ale w tym momencie, kiedy skończyliśmy przerabiać te 3 okrążenia, to mamy je w środku czapki. I teraz przechodzę do dalszej roboty. Zakładam sobie marker i teraz będę dalej przerabiała czapkę, tak jak przerabiałam wcześniej, czyli 2 oczka lewe i 2 oczka prawe. Wracamy do normalnego przerabiania. Pierwsze oczko lewe, drugie oczko lewe i teraz te oczka, które przez 3 poprzednie okrążenia nie przerabialiśmy, tylko ściągaliśmy bez przerobienia na prawy drut, to w tej chwili z powrotem przerabiamy je na prawo. I 2 oczka lewe i kolejne oczka, 2 oczka prawe. I robimy sobie
2 oczka lewe i 2 oczka prawe przez kolejnych 45 okrążeń. Ja się w tej chwili z Wami na chwilę rozstaję, zrobię swoje 45 okrążeń i wrócę do Was za moment i pokażę, co robić dalej. Dobrze, moi drodzy, ja już mam całą czapkę zrobioną, właściwie nie całą, tylko do momentu kształtowania tutaj korony czapki. Wykonałam od momentu załamania 45 okrążeń. I teraz przechodzę do redukowania oczek. Będę musiała w tym pierwszym okrążeniu zredukować oczka i będę redukowała oczko prawe z oczkiem lewym tuż przed nim i oczko prawe z oczkiem lewym tuż za nim. Moja robótka rozpoczyna się od 2 oczek lewych, a ja będę musiała zaczynać redukowanie oczek od drugiego oczka z prawym oczkiem i będę je wszystkie przerabiała jako prawe oczka. Więc to moje pierwsze lewe oczko z początku okrążenia przerabiam sobie normalnie na lewo i nim zajmę się na końcu okrążenia. I teraz zaczynam redukować oczka. Będę przerabiała wszystkie oczka na prawo, redukując oczko lewe z oczkiem prawym i oczko prawe tuż zaraz za nim leżącym oczkiem lewym. Jak to będę robiła? Oczko lewe i oczko prawe od dołu wbijam w oczko prawe, tak, w środek oczka prawego i razem z oczkiem lewym przerabiam 2 oczka na prawo. Tutaj musi mi wyjść ładne, nieprzekręcone oczko prawe. I teraz mam oczko prawe i zaraz za nim oczko lewe i te 2 oczka też muszę przerobić razem na prawo. Przekładam sobie oczko prawe, tak widzicie, bo mam w taki sposób ułożone. Jakbym je teraz tutaj przerobiła, to ono byłoby przekręcone. Ja muszę mieć ładne oczko otwarte, więc przekładam sobie oczko w taki sposób, żeby oczko było tutaj ładne, otwarte i po przerobieniu dalej będzie ładne, otwarte, nieprzekręcone. I przerabiam te 2 oczka razem na prawo. I mam zredukowane 2 oczka i 2 oczka, czyli z 4 oczek wykonuję teraz 2. I Celinka przyszła w odwiedziny. Celinka? Halo, odejdź. Przechodzę do kolejnych oczek, tak? Oczko lewe i oczko prawe. Pod drugie oczko prawe od dołu w środek oczka wbijam drut i przerabiam te 2 oczka razem na prawo. Podciągam sobie wyrównując ładnie oczka i teraz oczko prawe z oczkiem lewym muszę przerobić razem na prawo, czyli przekładam sobie oczko w taki sposób na drut, żeby tu było ładnie otwarte. Wbijam w środek oczka od góry, w środek oczka drugiego i przerabiam 2 oczka razem na prawo. I mam zredukowane kolejne 2 oczka. I znowu oczko lewe z oczkiem prawym od dołu wbijam w oczko prawe i przerabiam 2 oczka razem jako oczko prawe, tak? Czyli ciągnę tutaj wzór dalej z oczek prawych. I kolejne oczko prawe przekładam sobie w taki sposób i przerabiam razem z oczkiem lewym na prawo. Tak? Czyli znowu mam oczko prawe i oczko prawe. W tym okrążeniu wykonamy wszystkie oczka prawe. I znowu oczko lewe i zaraz za nim oczko prawe. Razem 2 oczka przerabiam na prawo. Przekładam sobie oczko i oczko prawe z oczkiem lewym przerabiam na prawo. I jeszcze raz. Oczko lewe i oczko prawe, te 2 oczka przerabiam razem na prawo, wbijając drut w środek oczka od dołu, w drugiego oczka prawego od dołu i przerabiam 2 oczka jako oczko prawe. I teraz przekładam sobie oczko prawe, żeby było ładnie ułożone, otwarte i przerabiam na prawo z oczkiem lewym, które leży zaraz za nim. I w taki sposób przerabiam wszystkie oczka do końca okrążenia do markera.
Dobrze, moi drodzy, dojechałam do końca okrążenia i teraz zostało mi ostatnie prawe oczko i lewe oczko, tutaj zaraz za markerem, na początku okrążenia, to, które mówiłam Wam, żeby przerobić je sobie na lewo. Tak? To teraz te dwa oczka razem ze sobą zredukujemy. Ściągam sobie oczko prawe i wyciągam marker. Przekładam oczko prawe, żeby było ładnie otwarte i przerabiam je jako oczko prawe razem z następnym oczkiem lewym. I koniec. Przerobiłam okrążenie do końca. Na drutach mam, zaraz Wam policzę, żebyście wiedzieli, ile mam na drutach oczek. 44 oczka i teraz przerabiam dwa okrążenia, przerabiając oczka tak jak schodzą z drutu, czyli wszystkie oczka na prawo. Oczko prawe i kolejne oczko też jest oczkiem prawym, oczko prawe, oczko prawe i oczko prawe. I w taki sposób przerabiam przez kolejne dwa okrążenia. Przerobiłam dwa okrążenia oczkami na prawo i teraz przerabiam ostatnie okrążenie, w którym będę również redukowała dwa oczka, czyli z dwóch będę robiła jedno. Z dwóch będę robiła jedno. W taki sposób, jak teraz Wam pokażę. Pod drugie oczko od spodu wbijam drut i przerabiam oczka jako oczko prawe. I znowu jedno oczko, pod drugie oczko od spodu wbijam drut i przerabiam jako oczko prawe. Pod drugie oczko i dwa oczka razem na prawo. Znowu pod drugie oczko wbijam drut od dołu i przerabiam dwa oczka na prawo. Z dwóch oczek zrobiłam jedno, z dwóch oczek zrobiłam jedno i tak dalej i przerabiam całe okrążenie do końca. Zredukowałam wszystkie oczka i to jest moje ostatnie okrążenie i teraz sobie wyciągam już marker i teraz będę ściągać wszystkie oczka, jakie mam na drucie, na włóczkę nawleczoną na grubą igłę. Obcinam sobie teraz tutaj końcówkę włóczki, dosyć taki długi kawałek, żeby było komfortowo nam nawlec sobie tą włóczkę na igłę i ściągamy wszystkie oczka z drutu na włóczkę nawleczoną na igłę, czyli przeciągam sobie teraz, przekładam oczko na igłę, oczko z drutu na igłę, oczko z drutu na igłę. W taki sposób ja sobie tutaj wszystkie przeciągam. Wszystkie oczka już mam przewleczone na włóczkę. Zaciągam sobie tutaj, żeby jak najmniejsza była tutaj na górze dziurka. Zaciągnęłam sobie wszystkie tutaj oczka, mocno. Przeciągam sobie teraz igłę na lewą stronę. Przewracamy sobie tutaj czapkę na lewą stronę. I wszystkie oczka teraz ładnie tutaj musimy zaciągnąć. Ja mam tutaj markery, to może Was tutaj teraz troszkę zaskoczyć, co to tutaj jest, ale na lewej stronie po prostu sobie odznaczałam co 10 okrążenie, żebym nie musiała mieć licznika rzędów, żeby później się nie mieszać i na koniec nie liczyć. To co 10 okrążenie sobie markerem odznaczałam. Wszystkie te 45 okrążeń, które miałam tutaj do zrobienia. I teraz, moi drodzy, musimy sobie tutaj mocno i dobrze przede wszystkim zaciągnąć tą dziurkę na lewej stronie i zabezpieczyć ten nasz otworek, żeby nam się ta włóczka nie wywlekała i żeby nam ten otworek się nie rozciągał, tak? Więc sobie teraz tutaj na drugą stronę przeciwną wbijam igłę i przewlekam pod tymi oczkami, które ściągałam na włóczkę nawleczoną na igłę, tak? O, w taki sposób ja to sobie tutaj robię. Może to być słabo widoczne, ale tak musicie po prostu sobie to tutaj zaszyć. O, i jak już tutaj uznacie, że macie dobrze to zrobione, to co ja... uciekła mi znowu. To co ja sobie robię? Robię sobie tutaj jeszcze taką zabezpieczającą pętelkę. Tak, nawlekam na igłę i zabezpieczającą pętelkę. I jeszcze raz sobie to zrobię.
Raz, dwa i trzy. I przeciągam teraz tą igłę przez te 3 pętelki, jakie miałam zaciągnięte tutaj na iglę i przez kilka oczek w dół, pod jedną tylko nitką, którą mamy tutaj z tyłu, żeby nie przeciągać tego na prawą stronę. Przeciągam sobie tylko jeszcze tą końcówkę, żeby ją tutaj ładnie zabezpieczyć i dopiero wtedy ją sobie obetnę, tak? O, i teraz sobie ją obcinam. I już tą część czapki mam gotową. Tutaj zobaczcie, jak wygląda ten rancik z prawych oczek. Odwracam sobie czapkę na prawą stronę. Tu jest moja prawa strona. Wywracam czapkę i nasza czapka jest gotowa. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałam w filmiku, pozwoli Wam na zrobienie tych czapek bez najmniejszego problemu. Jeśli tak, to napiszcie kilka słów w postaci komentarza pod spodem. Jeśli będziecie chwalić się tymi czapkami zrobionymi według moich instrukcji na swoich profilach społecznościowych, to nie zapomnijcie wspomnieć o tym, że tą czapkę zrobiliście według tych instrukcji. Na koniec zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie sobie dzwoneczek, który jest pod spodem, bo będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym wrzuconym na mój kanał filmiku. Dziękuję Wam za dotychczasowe subskrypcje, za oglądanie i odwiedzanie mojego kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!